dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj na luźne malowanie. Jak zwykle zresztą u mnie luźne malowanie. Zaczynam od delikatnego szkicu. Ołówek akwarelowy idzie w ruch. Tylko i wyłącznie zaznaczam te granice, gdzie tam ewentualnie coś powstanie, jakieś przedmioty bądź rzeczy będę malowała. No oczywiście na początku tło, czyli niebko. W zamyśle mają być to kamieniczki jakieś, ale takie bardzo luźne, bez szczegółów, bez wielkiej architektury, bez specjalnych żadnych tam pilastrów, słupków, bez uwidaczniania szczegółów architektonicznych. Tak lubię, tak maluję, no i tak mam. No. Jak ktoś lubi szczegóły, no to nie tu, nie u mnie. Niebo rozprowadzam. Chyba trochę za mały ten pędzelek wzięłam, bo tak dziubię. Maluję w tej chwili farbami, naszymi polskimi szmalami, jakieś ultramaryny, indygo. Po lewej stronie te farbki nałożone do pojemniczka to są farby marki Szminkę granulujące. Dopryskuję troszkę wody, żeby to wszystko bardziej popłynęło. Jak widać, papier trochę nie wytrzymuje tej ilości wody. Tam już się zaczyna lekko marszczyć. No ale to wiecie, to później się da uratować. Jak ktoś zainteresowany, jak wyprostować akwarele, to zapraszam na film. W prawym górnym rogu będzie link, to sobie tam zobaczcie. No i zaczynam. Kamieniczki, no dachy, nie dachy. W zamyśle to miał być film, który będzie takim taką podporą, takim odzwierciedleniem tego, co tam mówiłam albo będę mówiła, bo nie wiem w tej chwili, czy film już jest na kanale, czy dopiero będzie, o perspektywiach. I maluję kamieniczki, które są właśnie według tej perspektywy rozmieszczone. Oczywiście jak zwykle u mnie w jakich kolorach? No na niebiesko, no jak żeby inaczej, jakiś inny kolor u mnie mógł być. Choć ostatnio się skłaniam, tak bardzo mi się podobają na ekranie kolory czerwone, więc bardzo możliwe, że nastąpi jakaś zmiana, ale to jeszcze dojrzewam na razie do tego. Malowanie jak zwykle bez szczegółów, bez wielkiego zadęcia. Maluję tak, żebyście mogli ze mną machać tym pędzlem, albo sobie odtwórzcie później na spokojnie, na wolnym oglądaniu. I oczywiście malujcie ze mną, nie strońcie od takiego luźnego, wolnego malowania, bo to jest najlepsza szkoła jazdy. No, dziewczyny tam któreś pisały, że akwarela jest trudna. Nie jest trudna. Słuchajcie, akwarela nie jest trudna pod warunkiem, że stosujemy kilka podstawowych zasad. Nie porównujcie się nigdy do tych mistrzowskich prac, które w internecie można znaleźć, no bo po prostu taki etap malarstwa przychodzi znacznie później. To wiele godzin, wiele miesięcy, czasem wiele lat pracy wymaga od artysty takie mistrzowskie malowanie, jak możecie oglądać w internetach. To wiecie, to nie, człowiek nie rodzi się z tym tak od sobie. To nie jest dane, znaczy iskra Boża jest dana, ale cała reszta, no to jest praca.
Teraz jedziemy po dachach. Jak widać, farbki zachowują się znakomicie. Szmale to moje ulubione chyba w tej chwili. Tak myślę, że. Mimo że do szminkę mam ogromny centymetr i darzę je wielką estymą, to po prostu ich cena jest, zabija cena. Nie da się ukryć, że są drogie. I podobno bardzo mało wydajne, co zresztą widziałam już parę razy. Uzupełniałam ten pojemniczek po lewej, ten z tymi farbami granulującymi, mimo że aż tak często do niego nie sięgam. A już tam parę razy musiałam uzupełniać te. Natomiast szmale są i są, a maluję nimi bardzo często. Podkreślam gdzieś tam jakiś światłocień, żeby to nie było takie zupełnie płaskie. Gdzieś tam, przepraszam Was, tu się zaczęły cyrki. Jestem na słonecznej stronie. Nie zasłoniłam okna i słońce wpadało luźno do pokoju na stół, także w pracowni miałam jasność wiekuistą, więc wybaczcie, to światło tam momentami zabija kolory, wyżera wszystko jak leci. Momentami nie widać, ale trzeba to przetrwać, później będzie lepiej. Później to słońce trochę się schowa. Zasady perspektywy, to oddzielny film Wam będziecie mieli, albo już macie na YouTubie film o perspektywie. To takie podstawowe zasady z perspektywy, więc tutaj nie będę Wam tłumaczyła już szczegółowo, co to jest perspektywa. Teraz przechodzę na farby. Akwarele marki Van Gogh i to są iridescent i metaliczne. Kiedyś z Michaliną rozmawiałam, że trochę się nacięła, bo myślała, że te farby będą kryjące, ale tutaj jak kupujecie, to musicie pamiętać, że w zasadzie wszystkie te farby, nawet te najciemniejsze, one są transparentne tak zupełnie na amen, nie tak jak zwykłe akwarele, ale tak już zupełnie. To jest taki tylko złoty, srebrny, różowy, perłowy, pyłki w kolorze perły, różne barwy i one są jakby zawieszone tylko w tym spoiwie wiążącym. Także tam koloru to nie ma żadnej bazy wiążącej kolorowej. Tylko sam ten pyłek, także osadza się później na papierze sam ten błyskający pyłek. On Wam nie nada koloru. Wiem, że w internetach są tam gdzieś takie farby, nie wiem, Fine chyba to robi, takie, które kryją, są metaliczne, ale kryją. Ja mam tylko te Van Goghi i Creative, coś tam, i Primę jeszcze mam, ale Prima to tak różnie, co zależy, która partia. W takich metalowych opakowaniach te Primy są takie średnie. I tu możecie zobaczyć kolory na białym, na czarnym. Na białym, jak widać, koloru nie ma, na czarnym pięknie się wybija połysk. I w zasadzie to już zbliżamy się do końca. Akwarelka prawie gotowa, prawie. Taka bajeczka wyszła, nie? Królewna Śnieżka gdzieś tam powinna w wieżyczce być, a książę powinien podjechać na białym koniu. Jakieś takie rzeczy mi się kojarzą, jak patrzę na ten obrazek. I teraz line art, czyli konturówka. Troszkę podkreślam brzegi, niektóre brzegi, też nie wszystkie.
Nie jadę równo, tylko tak, no to tu, to tam. Zawsze mam wrażenie, że przegadane są te moje prace, że za mało tam, za mało powietrza. No ale to takie moje wrażenie, później ludzie mówią, że truję. No ale ja uważam, że trochę przegadane. Ktoś mi tam ostatnio zarzucił, że mam ciężką rękę. No może i mam ciężką rękę, bo to w akwareli to bardzo łatwo przegiąć. Bardzo łatwo spowodować, że akwarela właśnie nie będzie pełna powietrza, a akwarela lubi bardzo powietrze i światło. W innych farbach nie jest to tak oczywiste jak tutaj. Mam nadzieję, że malujecie ze mną. Jeśli nie teraz, to później sobie będziecie powtarzać te moje obrazki gdzieś tam dla siebie. No i że jesteście, subskrybujecie, dajecie łapeczki. I bardzo, bardzo będę wdzięczna za wszystkie wasze komentarze. Mam ogromną prośbę o łapki, ponieważ jak widzę w moich statystykach, tych łapek tam naprawdę jest niewiele. Jak mawiali chłopi, dej łapę, puść w eter, dej suba. Takie znalazłam ostatnie przerywniki zachęcające do subskrypcji. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli zechcecie być ze mną na dłużej, zostać na tym kanale. Dziękuję wam dzisiaj serdecznie za wszystko. Dodajemy oprawę. Passepartout dodany do akwarelki zawsze podbija jej wartość wizualną, także zachęcam do oprawiania w ten sposób, choć akwarela powinna zostać oprawiona pod szkło, żeby ją po prostu zabezpieczyć. No i to chyba wszystko w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Zwijamy się, pakujemy i do następnego razu. Buziaczki, na razie i pa, pa, pa.